Witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu historycznego. Dziś zabiorę Was w podróż w czasie do XVII-wiecznej Rzeczypospolitej, aby przyjrzeć się bliżej twierdzy Kudak. Budowli, która odegrała istotną, choć może nieco zapomnianą rolę w jednym z największych i najbardziej burzliwych konfliktów tamtej epoki – powstaniu Chmielnickiego. Chcecie zrozumieć znaczenie tej twierdzy? Musimy cofnąć się do lat 30. XVII wieku. Po stłumieniu kilku wcześniejszych powstań kozackich polska szlachta i królewscy urzędnicy zdali sobie sprawę z potencjału buntu na Zaporożu. Kozacy, choć formalnie podlegli Rzeczypospolitej, cieszyli się znaczną autonomią i stanowili siłę, z którą należało się liczyć. Aby ograniczyć ich swobodę i kontrolować szlaki handlowe na Dnieprze, z inicjatywy hetmana Stanisława Koniecpolskiego podjęto decyzję o budowie strategicznej twierdzy. Jak pisał w XIX wieku historyk Marian Dubiecki, prawdziwym celem przedsięwzięcia było nie samo utrudnienie ataków na Turcję, ale stanowcze przecięcie wszelkiego kontaktu wyższego niżu ziem ukraińskich, osiedlonych, zamieszkałych przez kozaków regestrowych i mnogie tysiące tych, co nie weszli do regestu, z Dolnym Niżem, czyli siczą siedzibą zaporożców, ukrytą poza progami, zaporami i poza siecią wysp dnieprowych. Postanowiono wydać bardzo pokaźną kwotę 100 000 złotych polskich na budowę umocnionej twierdzy nad Dnieprem. W latach 1635–1637 na prawym brzegu Dniepru w pobliżu kozackiego progu Kodackiego, stąd nazwa twierdzy, wzniesiono Kudak. Była to nowoczesna jak na tamte czasy fortyfikacja o narysie bastionowym, zbudowana przez włoskich inżynierów. Jej załogę stanowiło kilkuset żołnierzy, zarówno Polaków, jak i niemieckich najemników, a jej głównym zadaniem było zapobieganie niekontrolowanych wypraw kozackich na Morze Czarne i utrudnianie kontaktów kozaków z innymi państwami. Kudak stał się symbolem polskiej kontroli nad Zaporożem i drażniącym cierniem w boku kozackiej społeczności. Napięcia między kozakami a Rzeczpospolitą narastały z wielu powodów. Ograniczenie rejestru kozackiego, samowola magnatów, kwestie religijne. Wiosną 1648 roku te nagromadzone frustracje wybuchły z niespotykaną dotąd siłą. Bohdan Chmielnicki, doświadczony oficer i wpływowy kozak, stanął na czele powstania, które wstrząsnęło fundamentami Rzeczypospolitej. W pierwszych miesiącach powstania siły kozackie odniosły spektakularne zwycięstwa pod Żółtymi Wodami i Korsuniem. Te klęski osłabiły pozycję Rzeczypospolitej i zachęciły kolejne grupy ludności do przyłączenia się do powstania. W tym kontekście strategiczne znaczenie Kudaku stało się jeszcze bardziej oczywiste. Twierdza obsadzona polską załogą pod dowództwem Krzysztofa Grodzickiego blokowała kozakom swobodną żeglugę po Dnieprze i stanowiła potencjalny punkt oporu. Oblężenie Kudaku rozpoczęło się wiosną 1648 roku. Początkowo siłami kozackimi dowodził Szumejko, a później zastąpił go Maksym Nestorenko, wysłany z rozkazu samego Bohdana Chmielnickiego. Kozacy, choć liczniejsi, nie posiadali doświadczenia w oblężeniach nowoczesnych fortyfikacji. Mimo to przez 5 długich miesięcy podejmowali liczne krwawe szturmy na mury Kudaku. Polska i niemiecka załoga, choć stosunkowo niewielka, stawiała zacięty opór, wykorzystując umocnienia i zadając napastnikom ciężkie straty. Szacuje się, że pod murami Kudaku poległo około 4000 kozackich żołnierzy. Krzysztof Grodzicki okazał się doświadczonym i upartym dowódcą. Mimo ciągłych ataków i braku nadziei na rychłą odsiecz,
utrzymywał dyscyplinę wśród swoich żołnierzy i odpierał kolejne próby zdobycia twierdzy. Jednak sytuacja zaopatrzeniowa załogi stawała się coraz bardziej krytyczna. Brakowało żywności, amunicji, a wieści o kolejnych klęskach wojsk koronnych, w tym druzgocącej porażce pod Piławcami we wrześniu 1648 roku, dodatkowo podkopały morale obrońców. W obliczu nadchodzącej zimy i braku perspektyw na pomoc Krzysztof Grodzicki podjął trudną decyzję o kapitulacji. Drugiego października 1648 roku doszło do porozumienia z kozakami. Załodze Kudaku zagwarantowano honorowe warunki, prawo do opuszczenia twierdzy z bronią, sztandarami i całym dobytkiem. Wydawało się, że po 5 miesiącach krwawych walk oblężenie dobiegło końca w sposób honorowy dla obrońców. Niestety, los okazał się okrutny. Wbrew ustaleniom kapitulacji, w drodze do Czechrynia wycofująca się załoga Kudaku została zaatakowana przez kozaków i Czerni. Wielu żołnierzy, w tym sam Krzysztof Grodzicki, poniosło śmierć. Ten tragiczny incydent rzuca cień na przebieg oblężenia i pokazuje brutalność tamtych czasów. Zdobycie Kudaku było ważnym, choć okupionym dużymi stratami sukcesem kozaków. Otworzyło im drogę w górę Dniepru i wzmocniło ich pozycję w dalszej fazie powstania chmielnickiego. Sama twierdza, symbol polskiej dominacji, została zniszczona przez kozaków. Później odbudowano ją, ale jej strategiczne znaczenie malało wraz z rozwojem konfliktu. Ostatecznie na mocy traktatu pruckiego z 1711 roku Kudak został zburzony przez Rosjan. Dziś po twierdzy Kudak pozostały jedynie skromne ślady. Jednak w pamięci historyków i pasjonatów tamtej epoki Kudak pozostaje ważnym symbolem zaciętej walki, strategicznego znaczenia fortyfikacji i tragicznych losów ludzi plątanych w wir powstania chmielnickiego. Przypominam nam o burzliwych czasach, które ukształtowały historię Rzeczypospolitej i Ukrainy. To już wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do śledzenia kolejnych historycznych opowieści. Zachęcam również do wsparcia mojej pracy nad rozwojem kanału, byśmy mogli wspólnie odkrywać kolejne fascynujące epizody naszej historii. Do usłyszenia.